Siemka, ja jestem Adacho i ostatnio przeglądając internet natrafiłem na film jakiegoś zagranicznego youtubera, który nagrywał o fanowskich mangach. I tam na miniaturce widziałem te wszystkie najpopularniejsze tytuły, które do tej pory na kanale albo omawialiśmy, albo omawiamy, w sensie czytaliśmy, albo czytamy, bo niektóre się zakończyły, niektóre są kontynuowane do dzisiaj. Pokroju Kakumei, Hakai, New Hope, New Age, Young Jijiego, wszystkie twory i tak dalej, i tak dalej. I tam na miniaturce było kilka różnych, powiedzmy, najważniejszych postaci z każdej mangi i była tam też manga Dragon Ball Infinity. I ja sobie myślę, okej, nie znam tej historii, pierwszy raz o niej słyszę, ale jeśli ona została wrzucona na miniaturkę filmu, który opowiada o najpopularniejszych multiverse, chociażby też tam było, najpopularniejszych fanmangach, to znaczy, że Dragon Ball Infinity musi też poziomem jakkolwiek być zbliżone do tych wszystkich fanowskich mang, które znamy i lubimy. Nie miałem zamiaru zaczynać jakiejś nowej mangi, przynajmniej przez najbliższy czas, bo jesteśmy świeżo po zakończeniu Reikai, ale jak zobaczyłem to, na czym polega ta manga, mamy tutaj pierwszą okładkę pierwszego rozdziału, jest to Saiyanin, który, mogę wam zrobić drobny spoiler, trafia do Egiptu, przynajmniej to wszystko jest w takich egipskich klimatach i mamy tutaj rasę Birusa, która, no nie wiem w zasadzie co robi. Są dwa wątki, które mnie interesują i od razu wam powiem, rozdział pierwszy jest właśnie rysowany w taki sposób, więc widzicie, że rysunki są w porządku poziomie, za rysunki odpowiada niejaki Cappy Workshop, a historia to jest coś, co wymyślił Jordan Durham. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Durham. Derek Padula jest odpowiedzialny za publikację tej mangi. Jest to manga sprzed kilku lat. Mimo wszystko chcę tutaj zacząć jeszcze od takiego specjalnego rozdziału, który wygląda troszeczkę gorzej, ale to jest z raptem 5-6 stron, które wprowadzają nas w tę historię, żebyśmy mogli się zorientować w ogóle, z czym to się je. Ja, tak jak mówię, nie wiem, o co tu chodzi, poza tym, co jest wspomniane właśnie na tej stronie, powiedzmy, zapowiadającej, bo jest to na innej stronie niż ta, na której będziemy czytać, ze względu na to, że tamta się średnio ładuje. Więc jeśli znajdę linki, a myślę, że znajdę linki do twórców, oczywiście wrzucę je wam do opisu. Ta manga ma dość sporo rozdziałów, powiedziałbym nawet, że tam kilkanaście z tego, co widziałem. Nie wiem, jak one są długie, więc dzisiaj oprócz tego krótkiego wstępu postaramy się przeczytać rozdział numer 1. Dragon Ball Infinity, na czym to będzie polegać. Mam nadzieję, że wam się spodoba, mam nadzieję, że mi się spodoba i że będziecie chcieli, żebyśmy czytali to razem wspólnie, więc czekam na wasze opinie. A możecie oczywiście coś tam zrobić pod filmem. No i dobra, zobaczmy w takim razie, z czym to się je. Jesteśmy w kosmosie, widzimy sajeńskie dziecko w kapsule. Widzę, że to się czyta od lewej do prawej, w zasadzie od prawej do lewej, tak jak mangę. To może wyglądać jak czarna dziura, ale tak naprawdę jest to dziura w strumieniu czasu. Odpowiedź na pytanie, co wytworzyło tę wyrwę, zostanie udzielona później, w czasie. Ponieważ bardziej niż cokolwiek innego, historia opowiada o czasie i jego znaczeniu. Przed latami Son Goku mamy tutaj historię innego młodego Saiyanina, który myślano, że jest martwy, ponieważ jego statek zboczył z kursu. I mamy scenę, w ogóle co to jest? To nie wygląda, jakby to była Ziemia. No oczywiście to nie może być Ziemia, bo na Ziemi nie mieliśmy rasy Birusa. Nie wiadomo nawet, czy jest to 6. czy 7. wszechświat, ale w sumie, jeśli jest to Saiyanin, chociaż Saiyanie są i tutaj, nie? Więc nie wiem, czy to jest 6. wszechświat Nobo Shampa, czy 7. wszechświat Nobo Birus. Kapsuła spada na tę planetę, której nazwy jeszcze nie znamy i wygląda na to, że mamy tutaj jakąś kolejną Birusinę. W Bloodlines była Birusina, czyli żeński Birus, która sobie spaceruje po pustyniach. Nie wygląda, jakby na tej planecie były jakieś inne ciekawe rzeczy poza pustyniami, chociaż tutaj płynie jakaś rzeka być może po środku. Ta Birusina, tak ją sobie tutaj wstępnie nazwiemy, podchodzi do tej kapsuły, drzwiczki się otwierają, dziecko śpi, ta bierze je na ręce i odchodzi. Nie zadawała zbędnych pytań, po prostu znalezione, nie kradzione. Okej, jesteśmy w mieście, które nazywa się Al-Yaban. Al-Yaban. A, Yokina, co ty tam masz? A Yokina trzyma dziecko. Hej, co to jest? Idź do faraona! Tak, szybko! Dlaczego w ogóle przyniosłaś to coś do miasta? Nie wiesz, na co to stać. Naprawdę myślisz, że on jest niebezpieczny? Ej, wróciliśmy. Szkoda, że że te wszystkie postacie wyglądają jak Birus. Trudno jest ich trochę rozróżnić, musimy tutaj patrzeć na ich stroje. O, jest i faraon, który ma trochę inne oczy i oczywiście jest znacznie bogacej ubrany. Bogacej? Mogę tak powiedzieć? Słyszałem, że znalazłaś coś ciekawego na pustyni, Yokina. No na pustyni, a gdzie? Nie macie tu nic innego. Gdzie to jest? Tutaj, mój panie. Nie wygląda na niebezpiecznego, to tylko niemowlak. Ja to sądzę. Mały dzieciak z siekciuka. Pozbądź się tego.
Nie wiemy, jakie to może sprawić zagrożenie dla naszego ludu. Tak, panie. Co? Nie! To znaczy, halo! Halo, Kartus! Mówi Jokina, próbując uratować to dziecko. Co? Sprzeciwiasz się mnie? Bezpośredniemu rozkazowi? Nie, panie. Odłóż go, Jokina. Jokina odkłada małego Sajanina na ziemię. Ten próbuje go dziabnąć. I co? Jokina zasłania oczy, a ten przeżył? Po prostu płacze? Co jest? Dlaczego gość się nazywa Noob? Wybacz mi, lordzie Noob. No nie, no przecież to nie może nawiązywać do jakiegoś egipskiego bóstwa chyba, nie? Lord Noob. Nie, gość jest noobem w tej grze. Wybacz mi, lordzie Noob, tym razem mi się uda. Nie, to nie będzie konieczne. Jest całkiem twardy jak na takiego malucha. Może być przydatny, jeśli zatrzymamy go tutaj u nas. Zmieniłem swoje zdanie. Jokina, wydaje mi się, że lubisz tego dzieciaka. W takim razie twoim zadaniem będzie opiekowanie się nim i sprawienie, żeby podążał za naszymi zasadami. Tak, panie Noob, jak pan sobie życzy. Chodź, malutki. Nie martw się, będę się tobą opiekować. A, musisz mu dać jakieś imię. Może Tajma? Tajma? Może będzie to jakoś wytłumaczone? Okej, i to jest ten rozdział pół, tak się on nazywa, chapter 05, który wprowadza nas do historii, a teraz jesteśmy w rozdziale prawdziwym, pierwszym, lata później. No mamy piramidę, mamy jakieś monumenty, 2 sfinksy w ogóle tutaj są. Orzeł lata, skały no wygląda na to, że nie mają tylko i wyłącznie pustyń, ale no większość to piasek. Patrzcie gościa, on robi normalnie piramidy u nich. Ciągnij, ciągnij, mocniej. Tak, panie. Przepraszam. Mały Tajma pracuje na budowie. No tak, został wykorzystany, ale wygląda na to, że w ogóle się nie smuci w związku z tym, że jest zmuszany do takiej pracy. Kierownik budowy łapie go za ogon. Hej, wracaj do roboty. A tutaj Jokina, ona się nazywała, jak ona się nazywała? Janina. Janina, tutaj jego matka stoi w kapturze przy ścianie, to kobiety nie pracują w tym świecie. Ten jak wali w bęben, drugi dmie w róg, idzie faraon, padać na twarz. Faraon w ogóle jak flexuje, widzicie to? zamiast normalnie machać do ludzi, to robi jakąś pozę. Flexuje tymi laskami bożonarodzeniowymi. Patrzcie, normalnie Tajma sobie tam pracuje podczas kiedy faraon idzie. No, wyrósł na silnego chłopca, myśli sobie faraon, cały czas pokazując te swoje laski. Coroczne 7 dni ciemności się zbliża. Ten jak wygląda. O, jest dobry. Tu ja pierdzielę, on wygląda jak skryba z Asterixa. Tu jeden z drugim, ale mają świetny design. Albo ten dziadek. Jak oni wyglądają zajebiście. Teraz to ja widzę, że oni się faktycznie różnią, jak mają takie różne zarosty i fryzury i budowy ciała. Nie no, ci są... Nie wiem, który lepszy jest. Dosłownie wszyscy wyglądają pięknie. Mieszkańcy Al-Yaban. Coroczny tydzień ciemności się zbliża. Potrzebuje wody do strumieniu życia, która będzie zasilać miasto w tych dniach ciemności, które nadchodzą. Okej. Tutaj mówi nam narrator. Na planecie Nairu księżyc pojawia się tylko przez 7 dni w roku i wtedy przez te 7 dni przechodzi przez cały swój cykl. Hej, ty, dzieciaku! Jeden z kierowników budowy pokazuje na Tajmę. Mały Tajma został wyznaczony razem z innymi młodzieniaszkami, żeby zdobyć wodę. To jest life water, to nie jest zwykła woda, tylko jakaś woda życia, która znajduje się na wyspie, na środku wielkiego jeziora, w zasadzie na Nilu. I mamy tutaj mapkę. O, kurde, no One Piece moment, nawet mamy mapkę. Czyli mamy Nil. Czy to jest ta wyspa? Ale tutaj Janina płacze, ona chyba tam była kiedyś na tej wyspie. Ciepło jest praktycznie nie do zniesienia bez wody. Na pewno się odwodnisz i umrzesz. A, tutaj mamy ten Al-Yaban. Tutaj mamy jakąś chatkę Russo. Nie wiem, co to jest za postać jeszcze. Janina nie miała zbyt dużo zapasów wody, żeby podarować je Tajmie. Tylko 2 małe urny i mały kawałek chleba. Dała mu również zasłonę przed słońcem i mapę, która pozwoliła mu dojść do Nilu. Papa, mamo, ona mówi do niego, a ona mówi do niej, do niego synu. Urocze. Synu, uważaj na siebie. Papa, mamo, papa. No i Tajma, Tajma został dołączony do drużyny razem z kotami, które za bardzo go nie lubią. No to dodatkowa przykrość go tutaj spotkała. Kaktus już kwitnie. Mijały godziny. Nie mieli jedzenia i wody już po 18 godzinach spaceru oni już nie mieli wody i jedzenia. Ci drepczą pod wiatr, a Tajma tutaj idzie niestrudzony. Ale też zaczyna mu wiatr
Jego kolano mówi, że jest spragnione, ale znalazł jakiś cień przy okazji. Upada na ziemię, kładzie się w cieniu. Spragniony? Odzywa się jakiś głos. Kolejny kot, no bo kto tutaj mógłby się Może to jest ten w takim razie. Raksh Russo. Jeśli oni szli stąd, w stronę Nilu, to być może właśnie przechodzili koło chatki Russo, czyli to byłby Russo. Co ty? Masz życzenie śmierci, czy co? Jakim cudem wytrzymałeś tutaj bez jedzenia i bez picia? Miałem trochę jedzenia i picia, ale szybko się skończyły. Miałem szczęście, że w ogóle cokolwiek mogłem ze sobą zabrać. Nie jestem tutaj najlepiej traktowany, wiesz? Szczerze, nie wiem jak to jest, odpowiada szampa z grzywką, który je rybę. No, wygląda jak szampa z grzywką, dosłownie. Mój tata jest odpowiedzialny za handel rybami. O jest, to jest Russo. Okej, jego tata jest odpowiedzialny za handel rybami i zawsze udaje mu się trochę podkraść, więc ma jedzenie. Miło mi cię poznać. A, wybacz, masz trochę ryby dla ciebie. Dziękuję, Russo. Tutaj widzę, że miło podchodzi do małego Tajmy. Ej, uspokój się, zwolnij trochę, nawet ja nie jem tak szybko. Nie będę w stanie cię nakarmić drugi raz, wiesz o tym. A, tak, przepraszam. Swoją drogą, gdzie jesteśmy? Pyta mały Sajanin. To jest moja... Myślałem, że to będzie trochę większe. To nie jest zbyt imponujące miejsce. To jest moja osobista strefa komfortu. Przychodzę tutaj się relaksować. I chyba skryć dodatkowe jedzenie, które kradniesz i jesz. Mówi Sajanin. Ej, uważaj! Nie gryź ręki, która cię karmi. Tak czy siak nie jesteś daleko od Nilu. Powinieneś dać radę tam dojść. Ja idę do domu. Żyjesz tutaj? Pyta mały Sajanin. Mój ojciec ma chatkę, tam żyje. On też podkrada nadwyżkę jedzenia. Ale jest jedynym z naszego ludu, który jest wystarczająco odważny, żeby zbliżyć się do wody. Więc moim zdaniem na to zasługuje, mówi mały Russo. W zasadzie on chyba też jest młody, nie? Nie wygląda tutaj na jakiegoś starego gościa. Zresztą ta grzywka może sugerować. Ja też miałem grzywkę, jak byłem młody. A co jest takiego złego z tą wodą? Cóż, słyszałem, że jak wpadniesz, to nie możesz już wyjść. Że to pewna śmierć. Nawet faraon nie zbliża się do wody. Wow, to szalone, mówi mały Tajma. No, więc właśnie, nie wpadnij do wody. Tak czy siak, życzę ci powodzenia. Dzięki, papa Russo. No, papa. Mały Tajma odchodzi, czyli poznaliśmy pewną postać. Ciekawe, po co będzie ta postać w fabule. Może mały Tajma wpadnie do wody i Russo go uratuje? Albo ojciec go uratuje? Okej, jesteśmy też tutaj wrzuceni do sytuacji, która chyba się dzieje w drużynie Tajmy. Nie wiem, dlaczego oni go nie widzieli. Tajma jakimś cudem tam znalazł tego Russo, spotkał go, a reszta drużyny go nie spotkała. Ja wsiądę na tę łódkę. Co? Może się kłócą o to, kto ma wejść na łódkę, bo jest ryzyko, że ktoś wpadnie do wody, dlatego wyznaczają jednego gościa. A w międzyczasie Tajma wchodzi. Flap your wings? Machaj skrzydłami? Co? Bierze i wsiada? Co to w ogóle jest za łódka? To jest jakieś siano ze sobą związane. Jakaś tratwa bardziej niż łódka. No ale okej. Nie wiem, o co tutaj chodziło, dlaczego te koty się kłócą, a ten sobie po prostu wsiada i płynie, no ale niech będzie. No i Tajma dopływa do brzegu tej wyspy, którą chyba też widzieliśmy na tej mapce, więc to nie było coś na tym większym, powiedzmy, jeziorze. Nagle z wody wyskakuje ryba, która przelatuje nad głową i upada na... To bardzo mądra ryba. Przelatuje nad głową Sajanina i upada na plażę. Tajma ją od razu nadziewa na patyk i czeka, aż się ugotuje na słońcu. No niech będzie. Jest tam jakaś jaskinia. O, i jest sadzawka z tą wodą, czyli to jest to miejsce, do którego oni zostali wysłani. W końcu. Czekałem na ciebie. O, jakiś głos się odzywa ze środka. Ktoś tam mieszka. Kim ty jesteś? Wow, jakiś bocian. Jestem znany jako Miraj i znam ciebie. Nie musisz się nawet tłumaczyć. Co? Jak? Skąd wiesz, kim ja jestem? Tot, starożytny egipski Bóg mądrości księżyca. Aha, czyli to jest jakiś tam egipski bóg, który wygląda jak ten bociek. Okej, czyli to jest ten Tot, tak? Ja i ten, którego nazywasz Noob, możemy wyglądać inaczej, ale Tot i jego ludzie mają wspólnego przodka. Nie przerywaj. Wiedziałem, że to... Czekaj, on mu mówi, żeby on nie przerywał, zanim on zacznie przerywać i mówi, że wiedziałem, żebyś to zrobił, a jego imię to Miraj, co po japońsku oznacza przyszłość, czyli gość ma wiedzę na temat tego, co się dzieje w przyszłości. W sensie przepowiada przyszłość, więc on mu powiedział, żeby on nie przerywał, zanim Sajanin mały zaczął przerywać. Tak to rozumiem. Tak czy siak. Faraon, znany jako Noob, tak naprawdę ma na imię Genzai. Jesteśmy praktycznie braćmi. Jesteśmy najstarszymi z naszych gatunków, z naszych plemion, ale pochodzimy praktycznie od jednej istoty. Kako no Kami.
Czemu on się pojawia nagle za nim? Znowu coś przewidział dziwnego? Kako no Kami był potężnym magiem, który żył na tej planecie, zanim stała się ona pustkowiem. Poprzez jego połączenie z magią rósł w siłę i w mądrości, aż do momentu, w którym pewnego dnia był w stanie przewidywać przyszłość. Jego moc była wielka, ale nie był on nieśmiertelny. Cały czas się starzał, tak jak każdy inny, ale znalazł sposób na to, żeby żyć prawie wiecznie. Zorientował się, że planeta jest źródłem energii dla ki i że może być ono zbierane. Dlatego użył swojej mocy, żeby stworzyć maszynę, która była w stanie wysysać planetę z ich ki. Aha, i dlatego być może ta planeta jest teraz takim pustkowiem. Bo gość wysysał energię z jądra Ziemi. Ten odkurzacz, można tak powiedzieć? Ten odkurzacz prowadzi właśnie do tej fontanny. On nie wysysał jedynie ki z planety. Koncentrował ją w jednym miejscu, żeby stworzyć boską ki. Boską? Nie no, nie gadajcie, że będziemy mieli tutaj jakąś genezę boskiej ki. Boską ki? Tak. Istnieją bóstwa, które żyją od milionów lat i są znacznie bardziej potężne niż możesz sobie wyobrazić. Właśnie dzięki boskiej ki. Teraz proszę nie przerywaj mi. Przepraszam. Ej, czyli tak naprawdę jest tutaj też wytłumaczony ten wątek nieśmiertelności boskiej. Pokroju na przykład Birusa i Szampy albo innych bogów zniszczenia, którzy będąc bogami zniszczenia nagle żyją przez lata. To ze względu właśnie na boską ki, ale to też by sugerowało, że postacie pokroju Goku i Vegety używając boskiej ki przedłużają swoje życie. Następnie inny potężny mag z innej rzeczywistości pojawił się na tej planecie krótko po tym, jak Kako no Kami skonsumował tę wodę pierwszy raz. Była tak mocno skoncentrowana ta woda, w sensie miała tak mocną esencję, że praktycznie sprawiło to, że stał się Bogiem. O kurwa, mocne. Ten drugi czarnoksiężnik ze strachu przed Kako no Kamim rozdzielił jego istnienie na dwa i w ten sposób powstał mój rodzaj, moi ludzie. Aha, i ludzie Genzaja, czyli tego faraona Nuba. Jesteśmy pierwszą generacją, pierwszym pokoleniem. Czyli tak naprawdę oni zostali rozdzieleni tak jak na przykład Kami i Piccolo Daimao, tylko że wyglądają zupełnie inaczej. I właśnie dlatego odziedziczyliśmy kawałek umiejętności Kako no Kamiego. Ja odziedziczyłem jego przewidywanie przyszłości, tak samo jak magiczne moce, a Genzai odziedziczył jego siłę i moc. Więc Noob potrzebuje wody życia, żeby żyć? To jest nazwane boska woda. Noob, tak jak go nazywasz, wyprał wam wszystkie mózgi. W ten sposób zmusił was do tego, żebyście mu służyli i traktowali go jak potężnego boga. Ale jest w tym wszystkim haczyk. Tak? Co to jest? Energia tej planety nie będzie trwała wiecznie, a efekty tej boskiej wody stają się krótsze i krótsze wraz z czasem. Noob wie to i sprawia to, że się złości. W końcu wypowie przeciwko nam wojnę i będzie próbował nas zniewolić. Dlatego nie możemy mu pozwolić na dostanie się tego, co jest w fontannie. Ja i Genzai, czyli właśnie Noob, zawarliśmy umowę, że będziemy niezależnie od siebie żyli i prowadzili swoje ludy dla naszego wspólnego dobra. Ale wiedziałem, że nie będzie trwało to wiecznie. Tak długo, jak istnieje boska woda na tej planecie. Okej. No mamy tutaj mocny drop historii, mocny drop historyczny. Daima, podobnie brzmi. Dobra, rozumiem, znasz przyszłość, ale jakim cudem wiesz tak dużo o mnie? To zostanie wytłumaczone w czasie. Teraz twoim celem jest powrócenie do Genzaja i musisz się upewnić, że to zrobisz. To jedyny sposób, żeby twój los rozwinął się w taki sposób, jak powinien. Nie mogę ci tego wyjaśnić, ale ze wszystkich moich wizji, wizja twojego przybycia jest najsilniejsza. Nie kwestionuję tego. Okej, dziękuję. I zostawię ci trochę ryby, jeśli chcesz. Mam taką wielką na plaży. Dziękuję. Ale musisz się najeść, żeby odnowić swoją siłę. No i ten nalewa mu tę wodę do dzbanka, okej. Taima uśmiechnięty wraca, z powrotem wchodzi na tratwę. Teraz będą nazywać mnie bohaterem, za to, że udało mu się odnieść tę wodę. Okej, powiem wam, że wygląda to ciekawie, ale jest to trochę... nie jest aż tak skomplikowane, ale dużo tutaj wiedzy, dużo tutaj informacji w pierwszym rozdziale było. Myślę, że dam tej mandze szansę, będę ją dalej czytał, zobaczymy jak ona się rozwinie. Jestem ciekaw waszej opinii, być może jest tutaj coś, co mi umknęło, natomiast jestem raczej pozytywnie na nią nastawiony. Oczywiście to, czy ja będę ją czytał, też zależy w dużej mierze od was. Jeśli ja miałbym ją czytać sam, to się mija z celem, ale póki co sprawdzimy ją sobie dalej.
Czekam na waszą opinię, w razie czego zostawcie lajka, zostawcie komentarz, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Odsyłam też do autora, bo na szczęście w przypadku tej mangi, no to myślę, że nie będzie problemów ze znalezieniem linków do autorów, bo czasami jest tak, że manga jest stworzona przez jakiegoś gościa, który nie ma w ogóle profili społecznościowych i potem nie mam jak go podlinkować. Tutaj myślę, że tak nie będzie. Miłego dnia wam życzę, czekam na wasze opinie. Trzymajcie się, na razie, cześć, Dziana.